Lekcja 1. Nieoczekiwany deszcz. Naprawdę nie znoszę niespodziewanego zmoczenia. To może być dość niewygodne. Całkowicie rozumiem. Nie ma nic gorszego niż złapanie w deszczu bez parasola. Dokładnie. Zawsze wydaje się, że dzieje się to w najmniej odpowiednich momentach. Prawda? Właśnie wtedy, gdy myślisz, że pogoda jest dobra, ona cię zaskakuje. Pamiętam, że pewnego razu zmokłem, gdy szedłem do samochodu po pracy. O nie, to najgorsze uczucie, zwłaszcza gdy masz coś do zrobienia. Tak, teraz zawsze staram się mieć w torbie mały parasol na wszelki wypadek. Mądre posunięcie. Lepiej być przygotowanym na nieoczekiwane opady. Oczywiście, chciałbym, żeby pogoda dała nam chociaż małe ostrzeżenie. Lekcja 2. Wspieranie się nawzajem. Uwielbiam patrzeć, jak inni dążą do sukcesu i spełnienia w życiu. Podobnie, to inspirujące widzieć ludzi goniących za swoimi marzeniami. Tak, powinniśmy nadal wspierać się nawzajem w naszych podróżach. Oczywiście, zachęta może mieć ogromne znaczenie na czyjejś drodze. Zgadzam się. Odrobina wsparcia może zmotywować kogoś do dalszego pchania się do przodu. Ważne jest stworzenie pozytywnego środowiska sprzyjającego rozwojowi. Dokładnie. Wadźmy zawsze dla siebie i innych wokół nas. Na pewno, razem możemy zbudować silną społeczność. Cieszę się, że możemy sobie nawzajem pomóc w odniesieniu sukcesu. Lekcja 3. Ulubione utwory muzyki pop. Naprawdę lubię słuchać muzyki pop. To super. Jakich konkretnych artystów lubisz? Jestem wielka fanka Taylor Swift i teksty są tak bliskie moim sercu. Ja też kocham jej muzykę. Ona opowiada takie wspaniałe historie poprzez swoje piosenki. Dokładnie. Lubię też Dua Lipę. Jej bity są zawsze tak chwytliwe. Tak, Don't Start Now to taka fajna piosenka do tańca. Naprawdę tak jest. Zdarza mi się odtwarzać ja w kółko. Tak samo u mnie. Muzyka pop ma taki sposób na poprawę nastroju. Zdecydowanie. Idealnie nadaje się na wycieczki samochodowe lub po prostu relaks w domu. Lekcja 4. Zjednoczona Europa. Z pewnością chcielibyśmy, aby Europa była bardziej zjednoczona i miała większe poczucie wspólnego celu. Oczywiście, zjednoczona Europa może prowadzić do silniejszej współpracy. Ale musi to odbywać się w sposób respektujący indywidualność każdego kraju. Zgadzam się. Ważne jest znalezienie równowagi między jednością a różnorodnością. Tak, każda kultura wnosi coś wyjątkowego. Dokładnie. Powinniśmy celebrować te różnice, pracując razem. Wierzę, że pielęgnowanie zrozumienia może wzmacniać relacje. Zdecydowanie. Otwarty dialog jest niezbędny dla postępu. Mam nadzieję, że przywódcy skupia się na budowaniu mostów, a nie murów. Lekcja 5. Strategie marketingowe. Myślę, że musimy udoskonalić nasze strategie marketingowe, aby dotrzeć do większej liczby klientów. Oczywiście. Jakie podejście Twoim zdaniem byłoby najskuteczniejsze?
Uważam, że powinniśmy skupić się na marketingu cyfrowym i kampaniach w mediach społecznościowych. To sprytne posunięcie. Angażujące treści mogą przyciągnąć większą publiczność. Czy powinniśmy rozważyć również marketing e-mailowy? Tak, to świetny sposób na pielęgnowanie relacji z obecnymi klientami. A jak zmierzyć sukces tych strategii? Narzędzia analityczne mogą pomóc nam śledzić zaangażowanie i wskaźniki konwersji. Poszukam narzędzi, które pomogą nam monitorować nasze postępy. Lekcja 6. Świeże produkty. Oczywiście, mają specjalną sekcję dla owoców i warzyw. To fantastyczne. Świeże produkty zawsze robią dużą różnicę w gotowaniu. Zgadzam się. Milo jest widzieć różnorodność opcji pochodzących z lokalnych źródeł. Tak, uwielbiam wspierać lokalnych rolników i kupować świeże składniki. Dokładnie. Ponadto często smakuje lepiej niż to, co znajdziesz w supermarketach. Zdecydowanie. Czy masz jakieś ulubione owoce lub warzywa, które lubisz kupować? Zawsze sięgam po owoce sezonowe, zazwyczaj sana i srocze. To świetna strategia. Uwielbiam zbierać świeże jagody latem. Ja też. Za idealne na przekąski lub do deserów. Lekcja 7. Globalne protesty. Czy widziałeś protesty i wiece odbywające się na całym świecie? Tak, to wspaniale widzieć. Ludzie stają w obronie tego, w co wierzą. Oczywiście. To inspirujące być świadkiem tak wielu głosów jednoczących się. Naprawdę tak jest. Pokazują, jak bardzo ludzie są namiętni w dokonywaniu zmian. Podziwiam odwagę, jakiej potrzeba, aby uczestniczyć w tych ruchach. Ja też. Niełatwo jest mówić, ale jest to konieczne. Mam nadzieję, że działania te przyniosą pozytywne rezultaty dla wszystkich zaangażowanych. Tak, i wierzę, że wspólne wysiłki mogą przynieść realne efekty. Śledźmy wiadomości, aby być na bieżąco z tymi ruchami. Lekcja 8. Wściekłość drogowa. Zatłoczone ulice i korki mogą prowadzić do wściekłości na drodze, nie uważasz? Zdecydowanie. Frustracja kierowców może stworzyć napiętą atmosferę. Tak, zaskakujące jest, jak szybko cierpliwość może się wyczerpać w godzinach szczytu. Wiem, ważne jest, aby zachować spokój, ale nie zawsze jest to łatwe. Dokładnie. Czasami biorę głęboki oddech, aby pomóc sobie poradzić ze stresem. To dobra rada. Pozostanie zrelaksowanym może zapobiec eskalacji. Staram się też wychodzić wcześniej, aby uniknąć korków. Mądre posunięcie. Planowanie z wyprzedzeniem może naprawdę pomóc złagodzić frustrację. Podzielmy się kolejnymi wskazówkami, jak zachować spokój podczas jazdy. Lekcja 9. Bezpieczeństwo na lotnisku. Ile czasu zazwyczaj trwa kontrola bezpieczeństwa na lotnisku? Zależy to od lotniska, ale zazwyczaj nie trwa to zbyt długo. Dobrze wiedzieć. Zawsze staram się przyjść wcześniej, na wszelki wypadek. Mądre myślenie. Może być tłoczno, zwłaszcza w godzinach szczytu. Tak,
Widziałem, że kolejki są naprawdę długie, więc lepiej być przygotowanym. Dokładnie. Ponadto daje ci to czas na relaks przed lotem. Podczas oczekiwania lubię coś przekasić lub pospacerować po sklepach. Brzmi fajnie. Lotniska mogą mieć kilka interesujących sklepów. Pewnie. Zawsze szukam wyjątkowych pamiątek lub smakolików. Lekcja 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Myślałem o udoskonaleniu naszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. To kluczowy obszar w kontekście wspierania zadowolenia i utrzymania pracowników. Jaki powinien być nasz najważniejszy priorytet w zarządzaniu zasobami ludzkimi? Wdrożenie skutecznych procesów rekrutacji i wdrażania pracowników ma kluczowe znaczenie. Zgadzam się. Jak możemy zapewnić, że nowi pracownicy poczują się mile widziani? Ustrukturyzowany program orientacyjny może pomóc im w płynnej integracji. Brzmi to użytecznie. Co z ciągłym szkoleniem i rozwojem? Ciągłe możliwości kształcenia są niezbędne do rozwoju pracowników. Na naszym następnym spotkaniu zaproponuję program szkoleniowy. Lekcja 11. Opcje zakwaterowania. Dobry pomysł. Czy powinniśmy zarezerwować hotel, czy poszukać wynajmu wakacyjnego? Myślę, że to zależy od tego, jakiego rodzaju doświadczenia chcemy doświadczyć. To prawda. Hotele oferują wygodę, ale wynajem wakacyjny może wydawać się przytulniejszy. Dokładnie. Wynajem może dać nam więcej przestrzeni i domową atmosferę. Poza tym moglibyśmy wspólnie gotować, gdybyśmy mieli kuchnię. To świetna uwaga. Może też zaoszczędzić pieniądze na jedzeniu na mieście. Porównajmy nasze opcje i zobaczmy, która z nich mieści się w naszym budżecie. Brzmi dobrze. Powinniśmy również sprawdzić, czy każda opcja ma jakieś udogodnienia. Tak, posiadanie takich rzeczy jak basen lub ładny widok byłoby bonusem. Lekcja 12. Wygodne wybory. Szukam czegoś wygodnego, ale nie za drogiego. Jakie jest rekomendacja? Brzmi rozsądnie. Czy sprawdziłeś lokalne sklepy? Tak, ale nie jestem pewien, którym markom mogę zaufać, jeśli chodzi o jakość. Zazwyczaj uważam, że marki takie jak H&M i Uniqlo oferują świetne opcje. To dobra rada. Podoba mi się ich styl, ale czy są przystępne cenowo? Tak, ich ceny są dość rozsądne, zwłaszcza podczas wyprzedaży. Świetnie. Na pewno sprawdzę je w poszukiwaniu nowych ubrań. Nie pożałujesz. Komfort i styl mogą iść ręka w rękę. Dzięki za radę. Cieszę się, że znajdę jakieś świetne kawałki. Lekcja 13. Rutyny ćwiczeń. Ostatnio skupiam się zarówno na treningu cardio, jak i siłowym. To świetna kombinacja. Jak często ćwiczysz w ciągu tygodnia? Staram się chodzić na siłownię co najmniej 4 razy w tygodniu. Imponujące. Czy naprzemiennie ćwiczysz cardio i siłowo? Tak, zazwyczaj 2 dni ćwiczę cardio, a 2 dni trening siłowy. Brzmi to zrównoważenie. Ważne jest, aby włączyć oba dla ogólnej sprawności. Dokładnie. Czuję się silniejsza i mam więcej energii przez cały dzień.
To jest cel. Wspaniale jest widzieć, jak regularne treningi się opłacają. Naprawdę podoba mi się ten proces i efekty. Lekcja 14. Wybór linii lotniczych. Która linia lotnicza zazwyczaj wybierasz podczas podróży? Często korzystam z tanich linii lotniczych, żeby zaoszczędzić pieniądze. To mądry wybór. Mogę zaoferować świetne oferty, jeśli zarezerwujesz wcześniej. Dokładnie. Wolę wydawać mniej na loty, a więcej na doświadczenia. Zgadzam się. Ponadto wiele tanich linii lotniczych ostatnio poprawiło swoje usługi. Tak, niektóre nawet teraz oferują przekąski i opcje rozrywki. Miło widzieć, że staje się coraz bardziej konkurencyjni. Zdecydowanie. Tylko upewnij się, że sprawdziłeś i zasady dotyczące bagażu. Dobrze powiedziane. Już wcześniej się tego nauczyłem w trudny sposób. Lekcja 15. Zarządzanie projektami. Myślałem o tym, jak poprawić nasze umiejętności zarządzania projektami. To świetny pomysł. Na jakich aspektach Twoim zdaniem powinniśmy się skupić? Powinniśmy zacząć od jasnego określenia celów i zadań projektu. Oczywiście, posiadanie konkretnych celów pomaga utrzymać wszystkich w zgodzie. Co sądzisz o korzystaniu z oprogramowania do zarządzania projektami? Może usprawnić komunikację i efektywne przydzielanie zadań. Zgadzam się. Które oprogramowanie Twoim zdaniem byłoby dla nas najlepsze? Narzędzia takie jak Trello i Asana są przyjazne dla użytkownika i cieszą się dużą popularnością. Brzmiało obiecująco. Jak możemy zapewnić, że zespół pozostanie na dobrej drodze? Lekcja 16. Podobieństwo rodzinne. Ludzie mówią, że moja siostra i ja jesteśmy do siebie podobne. Naprawdę? Widzę to. Jakie funkcje udostępniasz? Oboje mamy blond włosy i niebieskie oczy, co jest dość uderzające. To cudowne. Rodzeństwo często ma podobne cechy, które się wyróżniają. Dokładnie. Czasami ludzie nawet mylą nas ze sobą. To musi być fajne. To jak mieć bliźniaka, nawet jeśli nim nie jesteś. Tak, lubimy żartować, gdy ludzie są zdezorientowani. Założę się. Miło jest mieć tę więź i podobieństwo. Na pewno, podobieństwa rodzinne mogą być dość silne. Lekcja 17. Sprawiedliwe sądy. Przeczytałem cytat, który brzmiał: wyroki Pana są prawdziwe i całkowicie sprawiedliwe. To mocne stwierdzenie. Naprawdę podkreśla uczciwość i sprawiedliwość. Tak, skłania do refleksji nad tym, jak postrzegamy dobro i zło. Dokładnie. Ważne jest, aby brać tę perspektywę pod uwagę w naszym codziennym życiu. Myślę, że motywuje nas to do dążenia do uczciwości i integralności. Zdecydowanie. Życie według tych zasad może kierować naszymi działaniami. Przypomina nam to, że powinniśmy również oceniać własne osady. Na pewno powinniśmy dążyć do tego, by być sprawiedliwymi i uczciwymi w naszych interakcjach. Podoba mi się, że inspiruje do lepszego myślenia o etyce. Lekcja 18. Plany podróży. Myślałem o lotach i hotelach nad morzem na czas naszej podróży.
Brzmi jak dobry plan. Wakacje na plaży zawsze są ożywiające. Tak, najpierw upewnimy się, że znajdziemy najlepsze oferty lotów. Oczywiście, czas jest kluczem do uzyskania dobrych cen. Mogę sprawdzić kilka stron internetowych poświęconych podróżom, aby porównać dostępne opcje. Doskonale. I powinniśmy szukać hoteli, które oferują dostęp do plaży. Dobry pomysł. Hotel przy plaży uczyniłby nasz pobyt jeszcze lepszym. Tak, mogliśmy cieszyć się pięknymi widokami i łatwym dostępem do plaży. Jestem podekscytowany ta podróża. Będzie tak relaksująco. Lekcja 19. Plany żywieniowe. Super! A co z jedzeniem na nasze spotkanie? Planujesz gotować czy zamówić jedzenie z zewnątrz? Myślałam o przygotowaniu kilku łatwych dań, ale zamawianie ich też mogłoby być fajne. Obie opcje brzmią świetnie. Zależy, ile mamy czasu. To prawda. Jeśli gotujemy, możemy to uczynić zabawną aktywnością razem. To dobry punkt. Gotowanie może być świetnym doświadczeniem integrującym. Jeśli coś zrozumie, możemy spróbować lokalnych specjalów i postawić na prostotę. Tak, zdecydujmy na podstawie tego, jak bardzo jesteśmy zajęci danego dnia. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co wybierzemy. Lekcja 20. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Czytałem o tym, jak ważne jest efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest to kluczowe dla utrzymania efektywności i zadowolenia klienta. Na jakich kluczowych elementach powinniśmy się skupić? Musimy zoptymalizować nasze procesy zarządzania zapasami i logistyką. Jak możemy lepiej prognozować popyt, aby uniknąć braków magazynowych? Wykorzystanie analizy danych może znacząco poprawić dokładność naszych prognoz. To brzmi użytecznie. Czy powinniśmy również rozważyć relacje z dostawcami? Oczywiście, silne relacje mogą prowadzić do lepszych cen i niezawodności. A co ze zrównoważonym rozwojem w naszym łańcuchu dostaw? Lekcja 21. Rośliny dla początkujących. Słyszałem, że polecasz początkującym sansevierię i epipemium złocistą. Tak, to świetne opcje. Łatwo się nimi opiekować i dobrze rosną w pomieszczeniach. Dokładnie. Myślę, że rośliny przyjazne początkującym mogą zwiększyć pewność siebie. Zdecydowanie. Są wyrozumiałe i nie wymagają zbyt wiele uwagi. Uwielbiam to, że rośliny wezowe potrafią przetrwać w warunkach słabego oświetlenia. A epipremnum złociste jest tak wszechstronne, że można je powiesić lub puścić jako zwisające. Brzmi idealnie do mojego mieszkania. Potrzebuję trochę zieleni. Będziesz je uwielbiać. Pomagają również oczyszczać powietrze. To dodatkowy bonus. Kupię parę w ten weekend. Lekcja 22. Uchwycenie piękna. Ostatnio bardzo zainteresowałam się fotografią. Uchwycenie pięknych chwil daje mi ogromną satysfakcję. To brzmi niesamowicie. Co lubisz najbardziej fotografować? Uwielbiam robić zdjęcia natury, szczególnie podczas wschodu i zachodu słońca. Te czasy mają tak niesamowite oświetlenie. Musi być satysfakcjonujące zobaczyć ostateczne obrazy.
Oczywiście, każde ujęcie opowiada inna historię i uwielbiam się nimi dzielić. Czy masz ulubione zdjęcie, które zrobiłeś do tej pory? Tak, jest tam krajobraz o żywych kolorach, z którego jestem naprawdę dumny. Chciałbym to zobaczyć. Fotografia może być tak kreatywnym ujściem. Pewnie. To jak malowanie światłem. Lekcja 23. Prośba o pomoc. Przepraszam, nasz telewizor nie działa w naszym pokoju. Czy mógłbyś go naprawić? To brzmi frustrująco. Czy próbowałeś sprawdzić połączenia? Tak, sprawdziłem wszystko, ale nadal nie można go włączyć. Mam nadzieję, że uda im się szybko rozwiązać twój problem. Ja też. Nie mogłem się doczekać, żeby obejrzeć dziś wieczorem jakiś film. Być może będą mogli zaproponować wymianę lub ulepszenie, podczas gdy oni naprawiają usterkę. Byłoby milo. Zawsze dobrze jest mieć wybór. Na pewno. Zapytajmy personel o aktualizację sytuacji. Dobry pomysł. Będę się lepiej czuł wiedzieć, że się tym zajęto. Lekcja 24. Plany na brunch. Tak, planuję spotkać się z przyjaciółmi na brunchu w sobotę. Brzmi jak świetny sposób na spędzenie weekendu. Masz jakieś miejsce na myśli? Myślimy o tej nowej kawiarni w centrum miasta. Słyszałem dobre rzeczy o ich menu brunchowym. Tak, mają pyszne dania i atmosfera jest cudowna. Uwielbiam przytulne kawiarnie. Czy nie możesz się doczekać spotkania ze znajomymi? Oczywiście, minęło trochę czasu, odkąd się wszyscy spotkaliśmy. Będzie miło odpocząć i delektować się dobrym jedzeniem. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co wszyscy zamówią. Lekcja 25. Szkolenie dyscypliny. Trenowałem przez wiele miesięcy, przestrzegałem ścisłej diety i zachowałem dyscyplinę przed zawodami. To robi wrażenie. Trzeba dużo poświęcenia, aby trzymać się planu treningowego. Tak, czasami było trudno, ale efekty były tego warte. Mogę sobie wyobrazić, jak udało ci się pozostać zmotywowanym w trakcie całego procesu. Stawiałem sobie małe cele i świętowałem każde osiągnięcie po drodze. To świetna strategia. Utrzymywanie celów w zasięgu wzroku może naprawdę pomóc. Dokładnie. Sprawiło, że ciężka praca stała się bardziej satysfakcjonująca. Podziwiam twoje zaangażowanie. Czy planujesz znowu startować? Tak, chcę się dalej rozwijać i stawać się jeszcze lepszym. Lekcja 26. Tworzenie przestrzeni uspokajającej. Hej, czy kiedykolwiek myślałeś o stworzeniu spokojnej przestrzeni w domu? Tak, mam. Brzmi jak wspaniały pomysł na relaks i odprężenie. Dokładnie. Myślę, że spokojna okolica naprawdę może pomóc w redukcji stresu. Zgadzam się. Może moglibyśmy dodać trochę delikatnego oświetlenia i przytulnych poduszek. To byłoby idealne. Rośliny mogą również przynieść poczucie spokoju. Oczywiście. Dodają życia i poprawiają jakość powietrza. Podoba mi się pomysł stworzenia małego kacika przeznaczonego na medytację i czytanie. Tak, mały kącik z książkami i wygodnym krzesłem byłby idealny.
Zaplanujmy to. To może być nasz projekt weekendowy. Lekcja 27. Przygotowania do pobytu w hotelu. Zdecydowanie lepiej jest być zawsze przygotowanym do podróży. Zgadzam się. Wprawdzie kilka hoteli, aby znaleźć najlepszą opcję. Brzmi dobrze. Szukasz czegoś konkretnego w hotelu? Najlepiej byłoby znaleźć coś wygodnego i blisko atrakcji. To ma sens. Mile jest mieć wszystko w zasięgu spaceru. Tak, ponadto chciałbym zobaczyć recenzję, aby upewnić się, że to dobry wybór. Świetny pomysł. Recenzje naprawdę mogą pomóc nam podejmować świadomą decyzję. Sprawdzę również, czy są dostępne jakieś specjalne oferty i zniżki. Świetnie. Upewnijmy się, że znajdziemy mile miejsce na pobyt. Lekcja 28. Ćwiczenie języka angielskiego. Przez to przychodzi do mnie, żeby poćwiczyć swój angielski. To świetnie. Ważne jest, żeby mieć kogoś, z kim można ćwiczyć. Tak, ale mylą mu się słowa, które brzmią podobnie. Rozumiem to. Język angielski ma wiele trudnych słów. Dokładnie. Próbuję mu pomóc, używając przykładów w zdaniach. To dobre podejście. Kontekst może mieć duże znaczenie. Zachęcam go również do większej ilości czytania. Pomaga to w zrozumieniu. Zdecydowanie. Czytanie pozwala poznać nowe słownictwo i zwroty. Cieszę się, że widzi poprawę z każda sesja. Lekcja 29. Rezerwacja pobytu. Zanotowane. Sprawdzę recenzję i zarezerwuję coś odpowiedniego. To brzmi jak plan. Recenzje naprawdę mogą nas poprowadzić we właściwym kierunku. Tak, i chcę mieć pewność, że mamy wszystkie niezbędne udogodnienia. Dobre myślenie. Hotel ze śniadaniem wliczonym w cenę byłby idealny. Oczywiście, oszczędza nam to czasu rano. Poza tym miło jest zacząć dzień od dobrego posiłku. Nie mogę się doczekać naszej podróży. To będzie wspaniała przygoda. Ja też. Sfinalizujmy wkrótce zakwaterowanie. Zajmę się tym dzisiaj, abyśmy mogli skupić się na tym, co przyjemne. Lekcja 30. Elastyczność pracy zdalnej. Co sądzisz o pracy zdalnej i wpływie na elastyczność? Wierzę, że może to znacznie poprawić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym wielu osób. To prawda. Pozwala pracownikom efektywniej zarządzać swoim czasem. Czy zastanawiałeś się jednak, jak to wpływa na współpracę w zespole? Tak, myślę, że regularne spotkania wirtualne mogą pomóc w utrzymaniu komunikacji. To dobry punkt. Jak się czujesz, stawiając granice podczas pracy w domu? Wyznaczenie specjalnego miejsca pracy może pomóc zminimalizować rozproszenie uwagi. Dokładnie. Ważne jest stworzenie rutyny, która oddziela pracę od czasu osobistego. Podzielę się tymi pomysłami z zespołem, aby ulepszyć nasze doświadczenie pracy zdalnej. Lekcja 31. Znajdowanie czajnika. Teraz pora na znalezienie czajniczka do naszego nowego zestawu kuchennego. Świetny pomysł. Mają tu kilka pięknych.
Tak, uwielbiam te projekty. Niektóre są tak eleganckie i wyjątkowe. Przyciągają mnie kolorowe wzory, dodają uroku. Zdecydowanie. Dobry czajnik może być zarówno funkcjonalny, jak i dekoracyjny. Dokładnie. Miło jest mieć coś ładnego do podania herbaty. Jaki rozmiar masz na myśli? Mały dla 2 osób czy większy? Większy będzie lepszy na spotkania towarzyskie. Zgadzam się. Szukajmy dalej, a znajdziemy ten idealny. Lekcja 32. Rezerwacja z wyprzedzeniem. Tak, aby mieć pewność, że otrzymamy dobrą ofertę i dostępność, dokonajmy wcześniejszej rezerwacji. Brzmi jak mądry plan. Wczesna rezerwacja często pozwala zaoszczędzić pieniądze. Dokładnie. Ponadto daje nam więcej opcji do wyboru. Jasne, nie chciałbym przegapić świetnego miejsca, bo czekaliśmy za długo. Ja też. Masz jakieś konkretne daty na myśli na naszą podróż? Myślałem, że przyszły miesiąc będzie idealny. To działa. Sprawdźmy, czy są jakieś oferty specjalne na ten czas. Świetny pomysł. Przejrzę kilka stron, żeby porównać ceny. Doskonale. Możemy sfinalizować nasze plany, jak tylko znajdziemy najlepszą ofertę. Lekcja 33. Dzikie zwierzęta Everglades. Czy słyszałeś o pismakach okradlogonowych i manatach zamieszkujących Everglades? Tak, to fascynujące, jak różnorodna jest tam przyroda. Naturalnie Everglades są również domem dla wielu gadów. Oczywiście, węże są powszechne i odgrywają ważną rolę w ekosystemie. Uważam, że to niesamowite, jak wszystko jest ze sobą powiązane w tym środowisku. Tak, to wyjątkowe siedlisko, które należy zachować. Chętnie kiedyś wybrałbym się tam na wycieczkę, żeby zobaczyć dzika przyrodę z bliska. To byłoby niezapomniane przeżycie. Zaplanujmy wycieczkę i odkryjmy piękną Everglades. Lekcja 34. Lista zakupów. Potrzebuję pomidorów i marchewek do salatki. Brzmi dobrze. Czegoś jeszcze potrzebujesz? Tak, potrzebuję też jabłek, bananów i pomarańczy. Świetne wybory. Świeże owoce to zawsze zdrowa przekąska. Dokładnie. Uwielbiam mieć w domu różnorodne owoce. Miło jest mieć wybór na śniadanie lub szybką przekąskę. Na pewno. Upewnijmy się, że dzisiaj zrobimy wszystko z listy. Oczywiście, dobrze wyposażona kuchnia sprawia, że gotowanie jest o wiele łatwiejsze. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła przygotować pyszny posiłek. Lekcja 35. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Ostatnio czuję się przytłoczony praca. Ważne jest znalezienie równowagi między pracą i życiem osobistym. Jak udaje ci się utrzymać wszystko pod kontrolą? Wyznaczam jasne granice godzin pracy i trzymam się ich. To dobra strategia. Masz jakieś hobby, które pomagają ci się zrelaksować? Tak, uwielbiam malować. To naprawdę pomaga mi się zrelaksować po długim dniu. Ja też powinnam znaleźć sobie hobby. Jakie sugestie?
Możesz spróbować biegania lub czytania. Obie czynności mogą być bardzo odświeżające. Podoba mi się ten pomysł. Próbuję w ten weekend.